na nasz niedzielny program. I thank the temple president, the management, Sarveshvar Prabhu, all the devotees Dziękuję zarządowi świątyni, wszystkim wielbicielom for giving this opportunity to speak. za danie tej możliwości, aby do Was mówić. Before I begin, I would like to request for everyone's blessings. I don't feel myself qualified to speak. Chciałbym poprosić na początku o Wasze błogosławieństwo, ponieważ nie czuję się kwalifikowany, żeby mówić. But I take this as a service, if you allow. Ale przyjmuję to jako moją służbę, jeśli pozwolicie mi coś powiedzieć. Haribo! So here we read from chapter 9. Przeczytamy z 9 rozdziału Bhagavad Gita. It is verse 29. Werset 29. Anybody here for the first time? Raise your hand. Czy ktoś jest po raz pierwszy u nas? First time? Yes. Okay. Anybody else? First time? Newcomers today? New guests? Czy jest ktoś po raz pierwszy u nas? So, but you're, most of you frequent with the philosophy of the Bhagavad Gita a little bit. Ktoś z Was jest zaznajomiony odrobinę z filozofią Bhagavad Gita? So the basics we know. The basic is, the fundament is that we are the spirit soul and we are part and parcel of Krishna. This is the foundation. Podstawą jest to, że jesteśmy duszą integralną cząstką Kryszny. Krishna is the supreme personality of Godhead. A Kryszna jest najwyższą osobą Boga. So Srila Prabhupada says that if we don't accept this fact, at least in theoretically, then we don't have basis to talk about. Srila Prabhupada mówi, że jeśli przynajmniej teoretycznie nie zaakceptujemy tego faktu, to nie będziemy mieli w ogóle o czym rozmawiać. Srila Prabhupada says that in the introduction of the Bhagavad Gita, that if you don't at least theoretically, before beginning the Gita, accept that Krishna is the supreme personality of Godhead, then this our talk has no basis. Srila Prabhupada we wstępie do Bhagavad Gita mówi o tym, że jeśli przynajmniej teoretycznie przed rozpoczęciem czytania Bhagavad Gita nie zaakceptujemy tego, że Krishna jest najwyższą osobą Boga, to nie będziemy mieli podstaw do rozmowy. Because generally, if we don't accept someone as an authority, then we can go on arguing with them, and then the whole thing is just a debate. Jeżeli nie zaakceptujemy kogoś jako autorytet, to po prostu będziemy się kłócili i to będzie treścią całej rozmowy. So we can see that Arjuna was debating in the beginning of the Bhagavad Gita a lot with Krishna. He was presenting arguments. Podobnie było z Arjuną. Na początku Bhagavad Gita przedstawiał wiele argumentów i sprzeczał się z Kryszną. And he wasn't ready to accept Krishna as an authoritative personality. I nie był w stanie przyjąć Kryszny jako autorytetu. So this is also our tendency. We accept our mind, our body, ourselves as the all-in-all authority. I podobnie jest z nami. My akceptujemy umysł, nasze ciało, inteligencję jako nasz autorytet. So this is why Srila Prabhupada stresses the fact that at least just to understand and grasp some knowledge, at least accept Krishna theoretically, that this is an authoritative person speaking. Dlatego Srila Prabhupada podkreślał to, że przynajmniej powinniśmy teoretycznie chociaż zaakceptować, że Krishna jest autorytetem. Because in India especially, there are many believers of God. They don't accept Vishnu as the supreme being. Ponieważ szczególnie w Indiach jest wielu wierzących w Boga, ale nie akceptują oni często Krishna jako najwyższego Pana. So for them, at least they should accept that, okay, now we are coming to the Bhagavad Gita, let us accept Krishna as the supreme and try to understand. Dla nich przynajmniej powinno to być tak podjęte, że jeśli zabieramy się za czytanie Bhagavad Gita, to musimy przyjąć Krishna jako autorytet. And as for the Western countries, so there is predominant atheism or the acceptance of God as an impersonal feature. A na Zachodzie
dominujący jest ateizm, czy też przyjmowanie Boga jako cechy bezosobowej. So that also requires that those people at least theoretically come to accept Bhagavad Gita as an authority in order to gain some understanding. Dlatego też dla tych osób też potrzebne jest przyjęcie Bhagavad Gita jako autorytetu, po to, żeby w ogóle z niej skorzystały. So today's verse is very interesting. I was when Prabhu requests Madhavananda Prabhu asks for a lecture, then it's a big problem actually for me. I ta prośba o danie dzisiejszego wykładu była dla mnie też dużym problemem. Why is it a problem? Because out of 700 verses, you have to pick one which you have to focus on. Dlatego, że z 700 wersetów trzeba wybrać jeden, na którym trzeba się skupić. So this focus is a problem because our minds are always distracted and we have so many things, but to focus on a particular aspect, it's a problem because we are not used to it. I ten aspekt skupienia jest problemem dla nas, ponieważ my nie jesteśmy skłonni skupiać się na jednej rzeczy i to powoduje nasz problem. So I was praying to Krishna. I said, my Lord, I really don't know which verse to speak about. And then I was going through the Bhagavad Gita and I said, this verse seems interesting. Let me read the purport. And then it started to make some new sense. I dlatego też modliłem się do Kryszny, żeby pomógł mi wybrać jeden z wersetów z Bhagavad Gita i przeglądając właśnie tę książkę, pomyślałem, że to będzie interesujący temat. And then my wife also asked yesterday, have you decided on a verse? I również moja małżonka wczoraj zapytała o to, czy zdecydowałem się na jakiś werset. And I said no. A wtedy powiedziałem, że nie. And then I said, well, I'm thinking about one. And she said, which one? I wtedy powiedziałem, że myślę o jednym, a którym? And then I said, well, what about this 929? O tym 9:29. And then we started to discuss a little bit. I told her about this verse, and then I said, because you asked me, so it's a confirmation from the Lord that it's a second time confirmation. One, it was from my side, I was thinking, and then you asked, and we could relate to this topic, so let's go ahead. I tak, pomyślałem, że to jest drugie potwierdzenie od Najwyższego Pana. Ja tak najpierw chciałem właśnie wybrać ten werset, a Ty teraz jeszcze potwierdziłaś to w rozmowie o tym wersecie. So the verse is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So this is Lord Krishna speaking. Shri Bhagavana Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Samoham Sarva Bhuteshu. If you want, we can chant together. Samoham Sarva Bhuteshu. Samoham Sarva Bhuteshu. Name Dvesho Astina Priyaha. Name Dvesho Priyaha. Name Dvesho Name Dvesho Astina Priyaha. Astina Priyaha. Ye Bhajanti Ye Bhajanti Tumam Bhaktya. Tumam Bhaktya. Maite Maite Teshu Teshu Chapiyaham. Chapiyaham. So, this is translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The translation is, Lord is saying, I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all, but whoever renders service unto me in devotion is in me, and I am also a friend to him. Tłumaczenie. Nie ma we mnie nienawiści do nikogo, ani też nie jestem stronniczy w stosunku do nikogo. Wszystkich traktuję na równi, lecz jeśli ktoś zadanie i pełni służbę dla mnie, ten jest mi przyjacielem, jest we mnie i ja również jestem jego przyjacielem. So then I began to think about this word envy. I zacząłem się zastanawiać nad tym słowem zazdrość. So he says, dvesha means envy, hateful, it translates as hateful or envy. Tutaj słowo dwesha jest przetłumaczone jako nienawistne. So there's raga and dvesha. Raga is attachment and dvesha is opposite. It's like hating or not liking. Są dwa słowa,
raga, czyli przywiązanie, i dwesha, nienawiść. So, Lord is saying, I envy no one. Pan mówi, że On nie zazdrości nikomu. And then I began to think that, yes, the Lord is, like he says, impartial, and he really does not envy anyone. That's the fact. I to jest faktem, że Pan jest po prostu niezazdrosny o nikogo. But then there's one more fact, which is not direct in this verse, Ale również jest inny fakt z tym związany, that we are envious of Krishna. że my jesteśmy zazdrośni o Kryszna. Although he is impartial to us, Chociaż On jest bezstronny wobec nas, but we are envious of him. to my jesteśmy zazdrośni o Now Niego. that begins a problem. I to powoduje problem. And that's the reason why all of us are in this material world. I jest to powodem, dla którego znajdujemy się wszyscy w świecie materialnym. Then, when I was thinking about this verse envy, I remembered one verse from the 12th chapter, where it is 12, 13, 14. Jaki? The 12th chapter, verse 13 and 14, it's combined. 12 rozdział, tekst 13 i 14. So there the Lord is using an interesting word again. He's saying adveshta, which means that not envy. W tym wersecie Kryszna używa słowa adveshta, niezazdrosny. So Lord is describing the qualities of a devotee who's dear to him. Pan opisuje tutaj cechę wielbiciela, który jest drogi mu. And it's quite interesting that the first quality the Lord describes is adveshta, non-enviousness. I co ciekawe, właśnie jako pierwszą cechę wymienia to, że jest ktoś niezazdrosny. We could think that maybe the Lord will describe being humble, being sweet, being this, being tolerant, that, but no, he's saying non-envious. Ale możemy pomyśleć, czemu Pan nie mówi o tym, że ktoś jest miły, słodki i inny, ale Pan mówi o tym, że najważniejsze dla niego jest to, że ktoś nie jest zazdrosny. So he's saying one who is not envious, but is a kind friend to all living entities. I tutaj jest znaczone w tłumaczeniu, kto nie zazdrości nikomu, jest przyjacielem wszystkich żywych So istot. he's non-envious to all living entities, to every part of Lord's creation. Tak więc nie jest zazdrosny o żadną żywą istotę w stworzeniu Pana. And then the Lord says later on, he says more qualities, but he says such a devotee of mine is very dear to me. Tutaj jest wymienionych więcej cech, i na końcu Pan mówi, że ten jest mi bardzo drogi. So then I began to further introspect and say it causes a problem for us. I ja tak zacząłem się bardziej nad tym zastanawiać wewnątrz siebie i zrozumiałem, że jest to dla nas problemem. Why it's a problem? Because, like we said, the reason we are here is because we are envious. Dlaczego tak jest? Ponieważ powodem tego, że jesteśmy tutaj, jest to, że jesteśmy zazdrośni. See, even if we are practicing Krishna consciousness, we have still not been able to probably fully give up our envy. Pomimo tego, że praktykujemy świadomość Kryszny, to prawdopodobnie jeszcze nie w pełni pozbyliśmy się zazdrości. Because being non-envious means that seeing everyone as equal parts and parcels of Krishna. I ponieważ oznacza to, że w przeciwnym razie widzielibyśmy wszystkich jako integralne, równe cząstki Kryszny. But because at least I can speak for my part, for myself, that because I'm contaminated, I'm envious. I see some people as my friend and some people as my enemies. Ale z mojej strony mogę powiedzieć, ponieważ jestem zazdrosny, to widzę niektórych jako swoich przyjaciół, a innych jako wrogów. Isn't that so? Czy nie jest tak? We see some as ours and some as not ours. Znaczy, widzimy niektóre osoby jako należące do nas, a inne jako takie, które do nas nie należą. Or if we extend that to not human beings but to animals, then you can see that there are a group of people who will say, I love this type of animal, but I like to eat this animal. Jeśli się There's disparity. rozwiniemy jeszcze na inne żywe istoty, to niektórzy ludzie uważają, że kochają pewne zwierzęta, a inne chcą zjadać. So Więc there's widzimy tutaj taką
dwulicowość. So there is a movement to protect the dogs, Jest ruch, który chroni psy, but there is no movement to protect the cows. a nie ma ruchu, który chroni krowy. There's the movement that if you kick a dog on the street, then you are put in a jail. Jeśli ktoś kopnie psa na ulicy, może trafić do więzienia. Somebody makes a video of you harming animals, dogs, cats, then you're put into a jail. Jeśli ktoś nagra wideo z osobą, która rani psy czy koty, może trafić do więzienia. But it's quite strange that the same government which punishes you for hurting some animals allows you to kill others in slaughterhouse. Ale to jest paradoksem, że rząd, który chroni pewne zwierzęta, pozwala na to, żeby inne były zabijane w rzeźni. So we can see that envy is prevalent. If we have not become non-envious. This material world is a place of envy. Tak więc widzimy, że ta zazdrość tutaj dominuje. Świat materialny jest miejscem, gdzie ona bardzo mocno występuje. Similarly, we can see this on the country-to-country basis. Również widać to pomiędzy różnymi krajami. We can see so many fightings going on. So one country considers a particular country to be a friend, but the other country to be its enemy. Widzimy, że niektóre kraje uważają inne kraje za swoich przyjaciół, a z kolei inne za swoich wrogów. So, fortunately, the Lord says that I envy no one. Fortunately, the Lord is saying, I envy no one. Na szczęście Pan mówi, że On nie zazdrości nikomu. Because if the Lord would begin to envy and say, these are nice, these are bad, how would He be God? Gdyby Pan zaczął tak dzielić, że to są moi przyjaciele, a to wrogowie, w jaki sposób mógłby być najwyższym Panem? So some of you may question, but He does kill the asuras, doesn't He, Prabhu? Ale ktoś może powiedzieć, przecież Pan zabija asury, więc jak to jest? So His killing is not like our killing or hurting other people. Ale Jego zabijanie nie jest podobne do zabijania ludzkiego czy ranienia innych ludzi. Even if He kills, Nawet jeśli go zabija, He awards those that are killed the supreme destination, His abode. to nagradza te osoby, które zabił najwyższym przeznaczeniem, swoją siedzibą. But when the government or we kill, we cannot reciprocate with the family, with the people that were killed. We cannot reciprocate like that. Ale jeśli my czy rząd zabija w ten sposób, to on nie może odwzajemniać się, czy nie możemy się odwzajemniać w ten sposób. So His killing of the demons may look like envy. Tak więc zabijanie demonów może wyglądać jak zazdrość. But it is not envy, it is like the chastisement of a loving father to its child. Ale to nie jest zazdrość, to jest tak jak karcenie kochającego ojca wobec swojego dziecka. So Prabhupada writes in the Bhagavatam, Prabhupada mentions that Shishupal, Prabhupada gives the example, Shishupal was the cousin of Krishna and very envious of him. Prabhupada mówi, że Shishupal był krewnym Kryszny, ale był bardzo zazdrosny na niego. But and then Prabhupada explains that even in that envy, he was thinking about Krishna and worshipping him through envy. I Prabhupada mówi, że nawet w tej nienawiści on myślał o Krysznie i wielbił go poprzez tą nienawiść. But Srila Prabhupada says that we can also worship Krishna like that, but it's not recommended. Srila Prabhupada mówi, że można wielbić Krysznę w ten sposób, ale nie jest to polecane. Why? Because we want to engage in loving devotional service to Krishna. Dlaczego? Ponieważ my chcemy zaangażować się w miłosną służbę oddania dla Kryszny. So we want to engage in a loving process, not through the envious process. We can remember Krishna through envious process, like Shishupal also. My chcemy zaangażować się w miłosne pamiętanie o Krysznie, chociaż można też robić to tak jak Shishupal poprzez zazdrość. Even Kamsa, he was thinking of Krishna as his enemy or envious of Krishna.
Pewnie Kamsa myślał o Krysznie jako o swoim wrogu i był na niego zazdrosny. So both Shishupal and Kamsa, they could get the Sayujya Mukti, which is the merging into the form of the Lord. I podobnie jak Kamsa, również Shishupala otrzymali Sayujya Mukti, czyli wyzwolenie oparte o wtopienie się w ciało Pana. And if the Lord wishes, then He can also give them His abode. But generally, when He kills the demons, they merge into Him. I również Pan może obdarzyć takie demony swoją siedzibą, ale zwykle to On przyjmuje ich do swojego ciała. Even Putana, she was envious of the Lord. Podobnie Putana była zazdrosna o Pana. She came to kill Krishna at the time of his birth. Przybyła, żeby zabić Krysznę po jego narodzinach. But Krishna, being so merciful, he reciprocated with her and he gave her the position of a nurse to assist Mother Yashoda in Vrindavan town. Ale otrzymała pozycję takiej mamki, można powiedzieć, Kryszny, pomocniczki matki Jasiody w Vrindavan. So, if we look at the other part of this verse, the Lord is saying that, but whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. I również dalej w wersecie Kryszna mówi, lecz jeśli ktoś w oddaniu pełni służbę dla mnie, ten jest moim przyjacielem, jest we mnie i ja również jestem jego przyjacielem. So, again, this Sanskrit part began to inspire me when I read these words again. Maiteteshu cha abhidaham. This is very interesting. I również ten sanskryt mnie zastanowił. Maiteteshu chapiyaham. So Maiteteshu chapiyaham is, as you are to me, I am to you. To oznacza, że taki, jaki jesteś dla mnie, ja jestem takim dla Ciebie. Or we can say that in other words, because you love me so much, I love you too. Albo można powiedzieć, ponieważ Ty mnie kochasz tak bardzo, to ja również kocham Ciebie. And I was hearing a little bit of Srila Prabhupada's comment or lecture on this particular part, and Srila Prabhupada was explaining that as the devotee renders service, devotional service to Krishna, Krishna also loves to render devotional service to his devotee. I słuchałem na ten temat również wykładu Srila Prabhupada, gdzie on wyjaśniał, że tak jak wielbiciel chce pełnić służbę oddania dla Pana, tak samo Pan chce pełnić służbę oddania dla swojego wielbiciela. So that's very inspiring. I jest to bardzo inspirujące. Just think about it. That Pomyślmy o tym. you're trying to serve Krishna, and he's so pleased that he's saying, no, let me serve you. My próbujemy służyć Krysznie, a on mówi, nie, ja chcę służyć Tobie. Of course, that's a very high level of devotion. Oczywiście to jest bardzo wysoki poziom oddania, But it doesn't mean that we cannot acquire that position. ale to nie oznacza, że nie dojdziemy do tej pozycji. We can see from the examples of the Gopas that they are carrying Krishna on their back, they're wrestling, and then when they lose, then Krishna is carrying them on his back. Widzimy to w przypadku chłopców pasterzy, Gopa. Jeśli Kryszna przegrywa, to musi nieść ich na swoich ramionach. So this is Krishna rendering service to the Gopas. W ten sposób Kryszna służy chłopcom pasterzom, Gopa. Or Krishna giving them food. The Gopas, we have seen this wonderful picture. The Krishna is sitting in the middle, and all the Gopas, the cowherd boys, are circling around him, and everybody's feeding him. Oh Krishna, I bought this rasgulla today. Please take. Widzieliśmy prawdopodobnie taki piękny obrazek, gdzie Kryszna siedzi w otoczeniu swoich chłopców pasterzy i wszyscy próbują dać coś Krysznie. Kryszna przyjmie to słodką kulkę, rasagulę. And then he's accepting, and then he's returning it back. Now you take. I on to przyjmuje i również odzajemnia się i mówi, teraz Ty zjedz.
This is so sweet just to think, just imagine that you're in that circle and you're feeding Krishna and Krishna is feeding you. This is the highest, one of the highest rasas that we can exchange with Krishna. Wyobraźmy sobie, że siedzimy w tym kręgu i Krishna nas karmi. To jest jedno z takich najwyższych możliwych związków, jeden z najwyższych możliwych związków z Krishną. This is very sweet. Jest to bardzo słodkie. But how can we acquire to such a position? How? W jaki sposób osiągnąć taką pozycję? When we become non-envious towards all living entities. To możemy to zrobić, kiedy nie będziemy zazdrośni o żadną żywą istotę. As long as I am envious or I'm disrespectful, I'm hateful of even a single living entity, I have no entrance to go back to Godhead. Tak długo jak jestem zazdrosny nawet o jedną żywą istotę, to nie będę miał wstępu do tej relacji. Because going back to Godhead means acquiring the same attributes and qualities like Lord Krishna. Ponieważ powrót do Boga oznacza osiągnięcie tych samych cech, które posiada Pan Krishna. So if He is saying, I envy no one, and if I envy someone, how can I go near Him? I cannot make that relationship. Ponieważ On mówi, że ja nie zazdroszczę nikomu, to jeśli my zazdrościmy komuś, to w jaki sposób możemy nawiązać tę relację z So Panem? it's a very easy test for us that we can look inside our heart and say, if I envy this person, I have a lot of work to do. Jest to bardzo prosty sprawdzian dla nas, jeśli zastanowimy się, czy nienawidzimy jakąś osobę, czy nie zazdrościmy jakiejś osobie, to oznacza, że mamy jeszcze trochę pracy do wykonania. I can say I have a lot of work to do. Ja mogę powiedzieć, że mam dużo pracy do wykonania. Because if you ask me, then I can surely say that I don't like this, I don't like that, I don't like him, and because he does that. So as long as we continue, that's a minute separation from Krishna. Więc tak długo, jak będziemy tak uważać, że tej osoby nie lubię, ponieważ robi to czy tamto, to ciągle będziemy dalej od Kryszny. So I thank Krishna for allowing us to reflect on this verse, and then we can apply it in our life and try to practice more of non-enviousness. Ja dziękuję Krysznie za to, że możemy zastanowić się nad tym wersetem i próbować zastosować go w naszym życiu. So now we go paragraph by paragraph through Srila Prabhupada's purport and see if we can discuss a few more things. Teraz przeczytamy znaczenie Srila Prabhupada i potem możemy pomówić o tym. Purport. One may question here that if Krishna is equal to everyone and no one is his special friend, then why does he take a special interest in the devotees who are always engaged in his transcendental service? Znaczenie. Ktoś może zadać pytanie, że jeśli Krishna jest jednakowy dla wszystkich i nikt nie jest jego szczególnym przyjacielem, dlaczego najwięcej uwagi poświęca swoim wielbicielom, którzy zawsze są zajęci pełnieniem transcendentalnej służby dla Niego? But this is not discrimination, it is natural. Any man in this material world may be very charitably disposed, yet he has a special interest in his own children. Nie jest to jednak dyskryminacją, lecz czymś najbardziej naturalnym. Ktoś może być życzliwie ustosunkowanym do wszystkich ludzi na świecie, lecz szczególnie interesuje się swoimi dziećmi. The Lord claims that every living entity in whatever form is his son, and so he provides everyone with a generous supply of the necessities of life. Pan mówi, iż każda żywa istota, bez względu na to, w jakiej formie życia się znajduje, jest jego synem. Wobec tego jest on wspaniałomyślny wobec wszystkich w zaspokajaniu ich potrzeb życia. He is just like a cloud which pours rain all over, regardless of whether it falls on rock or land or water. Jest on podobny chmurze, która wylewa deszcz wszędzie, na skały, glebę, na wody. But for his devotees, he gives specific attention. Such devotees are mentioned here. They are always in Krishna consciousness, and therefore they are always
transcendentally situated in Krishna. Szczególną uwagę poświęca swoim wielbicielom. O takich wielbicielach mówi się tutaj, iż zawsze są oni w świadomości Kryszny, a zatem zawsze są transcendentalnie usytuowani w Krysznie. So, just like Prabhupada explains that a businessman, he may be very charitably disposed, but he has a special interest in his own children. Tak jak Prabhupada mówi, że na przykład biznesmen może być bardzo charytatywnie nastawiony, ale zawsze jest najbardziej przychylny swoim dzieciom. So we cannot say he's partial to his children. Nie można powiedzieć, że on wyróżnia swoje dzieci. This is natural tendency of a parent to be favorably disposed to his children. To jest naturalną tendencją rodzica, żeby zawsze być przychylny swoim dzieciom. Similarly, Krishna says that I'm impartial to everyone, but at the same time, I am partial to my devotees. Tak samo Krishna mówi, że jest bezstronny dla wszystkich, ale jednocześnie mówi, że jest stronniczy wobec swoich wielbicieli. So he is partial because someone can say he was partial in the battle of Kurukshetra. Ktoś może powiedzieć, że Krishna był stronniczy na bitwie pod Kurukshetrą. And then we can also say he was impartial in the battle of Kurukshetra. Ale również możemy powiedzieć, że nie był stronniczy na bitwie. Do you want to know how? Wiecie w jaki sposób? He was partial in the battlefield when he was the charioteer of Arjuna. He was partial. Był stronniczy, kiedy został woźnicą Arjuny. Just because he's on that chariot, any amount of brahmastras you throw at Arjuna, he's covered with the yogamaya of the Lord. Nobody can enter. I samo to, że on był w tym powozie Arjuny, powodowało to, że był chroniony przez Yogamaję i żadne branie nie miały do Arjuny dostępu. So he was partial to the Pandavas and to Arjuna. Yes, we can say, Lord, you are saying you're impartial, but you're a liar. You are partial. Więc on był stronniczy dla Pandawów i Arjuny i możemy powiedzieć, że Panie, Ty mówisz, że jesteś bezstronny, ale byłeś stronniczy, więc kłamiesz. But at the same time, we can say he is impartial. Ale w tym samym momencie możemy powiedzieć, że jest jednak bezstronny. How? W jaki sposób? Lord expands as Lord Balarama. Ponieważ Pan rozprzestrzenia się jako Pan Balarama. And as Lord Balarama, he gives equal instructions as to Arjun to Duryodhana. I jako Pan Balarama on również dawał te same instrukcje, takie jak Arjunie, dawał je Duryodhanie. Duryodhana was the student of Lord Balarama. He learned the art of mace fighting from Lord Balarama. Duryodhana był studentem Pana Balaramy, uczył się od niego walki na buławy. So we can see he's impartial to Duryodhana and Arjuna. He's impartial. He's giving knowledge to Duryodhana also. I will teach you the art of military fighting. Fight. Więc również dawał nauki Duryodhanie jako Pan Balarama i uczył go, w jaki sposób walczyć. Now Duryodhana was envious of Krishna, but respectful of Balarama. Duryodhana był zazdrosny o Krysznę, ale szanował Balaramę. Yatamam prapadyanti, tamstateva bhajanti. So as you reciprocate, as you surrender, so I reciprocate with you. So Kryszna mówi, że tak jak mi się podporządkowujesz, ja tak będę się tobie odzajmiał. So Duryodhana, he didn't want to reciprocate with Krishna, but he wanted to reciprocate with Balarama. So Lord appeared as Balarama for him. Duryodhana nie chciał się zajmować Kryszny, ale chciał zajmować się Balaramie i Pan pojawił się jako Balarama dla niego. Furthermore, if we accuse the Lord of partiality, he again showed that I am impartial in another incident. Jeśli jednak znowu oskarżymy Krysznę o bycie stronniczym, to on ukazał swoją bezstronność w innym przypadku. Dear Arjuna, dear Duryodhana, please choose. What do you want on the battlefield of Kurukshetra? Drogi Duryodhana, drogi Arjuna, proszę wybierzcie, co byście chcieli ode mnie na bitwie w Kurukshetra. And Duryodhana, like a small child, me first, me, Krishna, pick me. I Duryodhana był tak jak małe dziecko. Ja najpierw chcę wybrać, wybierz mnie najpierw. And
that Arjuna became sad? Oh no. I What if he picks the army? czy myślicie, że Arjuna był taki zasmucony tym, że jeśli Duryodhana wybrałby jego armię? So Krishna is, you can pick me or the army. What do you want? I want the army. Duryodhana is, I want the army. I Krishna mówi, że możecie wybrać cokolwiek chcecie ode mnie, na przykład armię. Duryodhana powiedział, tak, ja chcę armię. And Arjuna said, oh, good choice, Duryodhana. I didn't want the army. Arjuna powiedział, dobrze się spisałeś, Duryodhana, ja nie chcę armii. You can keep this army to yourself. Możesz zatrzymać sobie tą armię. In fact, you can bring all the armies of the universes, no problem. I tak naprawdę możesz sprowadzić tu wszystkie armie wszechświata, nie ma problemu. Because I have faith in Krishna. Ponieważ ja wierzę w Krishna. I have picked him. He will not do anything wrong with me. Ja wybrałem jego i dlatego nic mi się nie stanie. So Arjuna said, congratulations for your army. Arjuna powiedział, gratuluję Ci tej armii. And then Lord told Arjuna, but wait, Arjuna, I'm not going to fight. Is that okay with you? Ale Pan Krishna powiedział, chwileczkę Arjuna, ja nie będę walczył, czy to jest w porządku? Yes, that's perfectly fine. You just guide me on the battlefield. Arjuna powiedział, to wspaniale, po prostu kieruj mną na polu bitwy. Just become my mentor. Stań się moim nauczycielem Just become my Lord. i Panem. Just accept me as your disciple. Przyjmij mnie jako swojego ucznia. So this is the attitude we come towards Lord Krishna. Z tym nastrojem zbliżamy się do Pana Kryszny. My dear Lord, you are the supreme personality of Godhead. Drogi Panie, jesteś najwyższą osobą Boga. Please allow me to surrender into you. Proszę pozwól, żebym się Tobie podporządkował. Please guide me on the battlefield of Maya. Proszę kieruj mną na polu bitwy z Mają. Please teach me and help me live according to your teachings. Proszę pomóż mi, żebym żył zgodnie z Twoimi naukami. Because otherwise, He can give us so many things, but if they distract us, what is the value of them? Inaczej On może dać nam tak wiele rzeczy, ale jeśli one nas rozproszą, to jaka jest ich wartość? So Duryodhana was distracted because he got the army. Duryodhana stał się taki rozproszony, ponieważ otrzymał tą armię. So our point was that he's impartial. So he was impartial. He gave both of them equal chance. I naszym punktem było to, że on jest bezstronny, tak jak widzimy w tym przypadku, dał równą szansę obydwu stronom. But he is partial to his devotees. Ale jednocześnie jest stronniczy wobec swoich wielbicieli. So this is the Achintya Veda Veda Tattva. This is the inconceivable oneness and difference between in the Lord. To się nazywa w sanskrycie Achintya Veda Veda Tattva, jednoczesna jedność i różnorodność w Panu. So we continue the purport. The very phrase Krishna consciousness suggests that those who are in such consciousness are living transcendentalists situated in Him. The Lord says here distinctly, Maite, they are in me. Naturally, as a result, the Lord is also in them. This is reciprocal. This explains the words Yeyatamam prapadyante tam stateva bhajamyaham. Whoever surrenders into me, proportionately I take care of him. Samo wyrażenie świadomość Kryszny oznacza, że ci, którzy posiadają taką świadomość, są transcendentalistami usytuowanymi w nim. Pan wyraźnie mówi, mai te, są oni we mnie. Naturalnie wskutek tego Pan jest również w nich. Jest to odwzajemnienie. To tłumaczą również słowa Yatramam Prapadyam Tam Statram Abhajamyaham. Każdego, kto podporządkowuje się mnie, o tego odpowiednio się troszczę. So again, this Maite, they are mine, they are my people. Tak więc są te słowa tutaj, że to są moje osoby, moi ludzie. So naturally, when you have a loving tendency, you always have, no, these are my people. Kiedy kochamy kogoś, to mamy tą tendencję do mówienia, że to są nasze osoby. Even in the material world, we say, no, this is my country.
We have a natural affection. W świecie materialnym mamy to naturalne przywiązanie do naszego kraju, mówimy to mój kraj. Yeah, so similarly, the Lord has. Where does this affection come from? It comes from the Lord. I skąd to przywiązanie pochodzi? Oryginalnie od Pana. Because He has this affection. No, these are my people. So these are my devotees. He has a special attention for His devotees. Ponieważ Pan mówi, że to są moi wielbiciele i moi ludzie i dlatego szczególnie się o nich troszczę. This transcendental reciprocation exists because both the Lord and the devotees are conscious. When a diamond is set in a golden ring, it looks very nice. The gold is glorified and at the same time the diamond is glorified. The Lord and the living entity eternally glitter, and when a living entity becomes inclined to the service of the Supreme Lord, he looks like gold. The Lord is a diamond, and so this combination is very nice. To transcendentalne odwzajemnienie istnieje dzięki temu, że zarówno Pan, jak i Jego wielbiciele są świadomi. Kiedy diament zostanie oprawiony w złoty pierścionek, wygląda wtedy wspaniale. Zyskuje na tym zarówno złoto, jak i diament. Pan i żywa istota lśnią wiecznie i kiedy żywa istota skłoni się do służenia Panu, staje się podobna złotu. So this is a beautiful example. It glorifies the Lord and the living entities, His devotees, the gold and the diamond. To jest piękny przykład, w jaki sposób jest tu wychwalany Pan i Jego wielbiciel, jak złoto i diament. So the gold is meant to serve the diamond, the Lord. So the living entities are meant to serve the Lord. I to złoto jest po to, żeby służyć temu diamentowi i żywe istoty są po to, żeby służyć Panu. So then the combination, it becomes very beautiful. I wtedy to połączenie staje się bardzo piękne. So Prabhupada says further, living entities in a pure state are called devotees. The Supreme Lord becomes the devotee of His devotees. If a reciprocal relationship is not present between the devotee and the Lord, then there is no personalist philosophy. In the impersonal philosophy, there is no reciprocation between the Supreme and the living entity, but in the personalist philosophy, there is. Żywe istoty w czystym stanie swojej świadomości nazywane są wielbicielami. Najwyższy Pan natomiast staje się wielbicielem swoich wielbicieli. Gdyby nie było tego związku wzajemności pomiędzy wielbicielem i Panem, wtedy nie można byłoby mówić o filozofii personalnej. So, Prabhupada is again giving us a beautiful point that if we want to reciprocate with the Lord, then that reciprocation is based on love. So there's two people then. Myślę, że Prabhupada daje tu bardzo dobry przykład i że miłość zawsze oznacza dwie osoby. I wtedy można mówić o odwzajemnieniu się. Otherwise, if the Lord is impersonal, He's energy, then how do you reciprocate with Him? W przeciwnym razie, jeśli Pan jest tylko energią, to w jaki sposób możemy się mu odwzajemnić? When we think about the Lord as the impersonal aspect, it means that actually we are only interested in taking from Him. I kiedy my mówimy o tym impersonalnym aspekcie Pana, oznacza to, że my tak naprawdę chcemy tylko brać od Niego. Because if the impersonalists accept the Lord as energy, Ponieważ jeśli impersonaliści akceptują Pana jako energię, or as Brahman, jako Brahmana, then they're only able to receive something. They're not able to give back. How do you give back to the energy? How? to są w stanie tylko pobierać od Niego. Nie mogą się mu odwzajemnić. W jaki sposób mogą coś mu oddać? For example, this light of the sun is the energy of the Lord. Podobnie tak jak Słońce jest energią Słońca, jest blask słoneczny jest energią Słońca. So the impersonalists will accept that this is the energy of the Lord, because they don't see the Lord behind this. They accept this as energy only. Impersonaliści mogą przyjąć ten blask Pana jako najwyższego Pana, ponieważ nie widzą Go poza tym blaskiem. So my question to them is, how will they be able to reciprocate with this energy? How do you give back something to this light?
What do you do? Moje pytanie jest takie, w jaki sposób Panie mogą odzajemnić się tej energii? Jak mogą oddać coś temu światłu? If we just imagine we're a bunch of impersonalists and we accept, oh, this light is coming. How do I give back something to this light? What do I do? Nothing. I cannot do anything. Jeśli byśmy założyli, że wszyscy tu jesteśmy impersonalistami i widzimy, że bywa tutaj to światło, to w jaki sposób możemy mu się odzajemnić? Nie możemy nic zrobić. But when we accept the Lord is a person and He has His energies, I can reciprocate with the Lord. Ale jeśli przyjmiemy, że Pan jest osobą i ma wszystkie te energie, to my możemy odwzajemnić się Panu. I can perform arati, I can offer boga, Mogę wykonywać arati, mogę ofiarować pożywienie, like it is done now. tak jak teraz to się dzieje. So why? Because the Lord is a person. Dlaczego? I can give Ponieważ him Pan jest something. osobą. I can give Him something in exchange for His love. Mogę dać mu coś w zamian za Jego miłość. If the Lord is not a person, but just some light, what do I give to that light? What? A jeśli Pan byłby tylko światłem, a nie osobą, to co ja mógłbym dać takiemu światłu? Nic. I don't have anything to give. Nie mam nic do dodania. Then I'm only interested in taking, oh great, my dear Lord, thank you for the light, thank you for the stars, thank you for the moon, thank you for the sun. Mogę tylko podziękować mu. Drogi Panie, dziękuję Ci za ten blask, za to światło słońca i księżyca i gwiazd. But devotional service means that let me do something for His pleasure also. Ale służba oddania oznacza to, że robimy również coś dla Jego przyjemności. Let me cook for Him. Chcę dla Niego gotować. Let me offer Him boga. Chcę ofiarować Mu Let me pożywienie. sing for Him. Chcę dla Niego zaśpiewać. Let me speak for Him. Chcę dla Niego coś powiedzieć. So we can do something for the Lord. We can offer Him something. We can exchange in a loving devotional. This is a loving devotional exchange. Więc możemy mieć tą relację wymiany miłości. And to finish the purport, the example is often given that the Lord is like a desire tree, and whatever one wants from this desire tree, the Lord supplies. But here the explanation is more complete. Lord is here stated to be partial to the devotees. This is the manifestation of the Lord's special mercy to the devotees. The Lord's reciprocation should not be considered to be under the law of karma. It belongs to the transcendental situation in which the Lord and His devotees function. Devotional service to the Lord is not an activity of this material world. It is part of the spiritual world where eternity, bliss and knowledge predominate. Pana często porównuje się do drzewa pragnień, jako że dostarcza on wszystkiego, czego ktoś zapragnie. Pełniej wyjaśniono to tutaj. Werset ten wyjaśnia, iż Pan jest stronniczy dla swoich wielbicieli. Jest to manifestacja szczególnej łaski Pana dla wielbicieli. To odwzajemnienie się Pana nie powinno być związane z prawami karmy. Całkowicie przynależy ono sytuacji transcendentalnej, w której funkcjonuje Pan i Jego wielbiciele. Służba oddania dla Pana nie jest działaniem z materialnego świata, jest ona częścią świata duchowego, gdzie panuje wieczność, szczęście i wiedza. So we spoke about that Lord is partial to the devotees. Mówiliśmy o tym, że Pan jest stronniczy dla wielbicieli. And here Prabhupada is also explaining one more thing, that Lord's reciprocation is not under the law of karma. Śrila Prabhupada jednak tutaj też wyjaśniał, że odwzajemnienie się Pana nie jest związane z prawem karmy. So if it would be under the law of karma means that I'm doing something for you, now you have to do something for me. Gdyby to było związane z prawem karmy, to byłaby taka sytuacja, że Ty robisz coś dla mnie, a ja robię coś dla Ciebie. This reciprocation under the law of karma is between the demigods and the living entities. To odwzajemnienie się w prawach karmy jest pomiędzy żywymi istotami i półbogami. So they're bound, the demigods are bound, that you did something for them, you did certain puja, now they have to reciprocate with some reward. I to związuje półbogów. Ktoś, kto robi pużę, musi otrzymać od półboga jakąś nagrodę. But Lord is not under such law of karma, he's beyond that. Ale Pan nie jest związany takim prawem karmy, On jest ponad tym. And His devotees are also beyond that.
I również Jego wielbiciele są ponad nim. And their reciprocation is beyond the law of karma. I to odwzajemnianie się jest poza prawem karmy. It is purely based on love. Jest w pełni oparte o miłość. Only based on love. I tylko o miłość. Thank you. Are there any questions or comments? Dziękuję Wam bardzo. Czy są jakieś może pytania czy komentarze? Hare Krishna, Prabhu. Thank you for the lecture. Thank you. Prabhu, I think we discussed important point about envy, and we have this tendency, right? At least I have, if or in a particular circle, if people do what we like, or we do have this tendency of lauding our nature, and if they don't do what we don't like, or they do opposite, then we don't like them. So it's kind of we are envious to them, right? Yeah. So if our goal is to go back to Godhead, then how do we stop that tendency, right, of not being envious, right? Because how do we train ourselves or train our mind of not, being envious? Because it's very subtle, right? You Yes, that's really don't feel that, but you don't like it. So, W jaki sposób możemy uwolnić się od tej tendencji do zazdrości, ponieważ my chcemy udać się do świata duchowego. Jest to taka bardzo subtelna skłonność nasza i jak można się od tego uwolnić. so this is Maya's kingdom. Tutaj mamy Królestwo Mai. And we can say that practically we are surrounded in an ocean of envy. I można powiedzieć, że jesteśmy otoczeni oceanem zazdrości. So imagine that you have a small umbrella, but it's raining all day. Powiedzmy, że ktoś ma mały parasol, a na zewnątrz przez cały dzień pada. So, and it never stops raining. It's just raining 24/7, 365 days. I powiedzmy, że pada przez 365 dni, 24 godziny na dobę. And all you have is that small umbrella. I jedynie to, co mamy, to mały parasol. So the point being that because we are in the material ocean of envy, it will be difficult to completely be, we can say, prone, like, protect, like zero, Tak więc można powiedzieć, że to jest bardzo trudne, żeby pozostać niezamoczonym w takiej sytuacji. But at the same time, we can recognize that, okay, this is an ocean of envy, this is Maya's kingdom, but if I stay focused and surrender to the Lord, and I may get these signs within me that, oh, he's nice, he's not nice, I'm envious to him, I'm not envious to him. So we may still see that I'm envious to this person, I'm not envious to Możemy this widzieć, person. że jestem zazdrosny o tą osobę, czy o tamtą osobę. But even if we are observing that, we can ask our mind not to engage in the activity. Nawet jeśli zauważymy taką tendencję w nas samych, to możemy poprosić umysł, żeby nie angażować się w tą fizycznie. So it's like saying that, why am I seeing something dirty? Można powiedzieć, dlaczego ja widzę jakieś brudne rzeczy. So because dirt is there, then we can see we will see dirt. Ponieważ ten brud tam istnieje, to my możemy go zobaczyć. But then we have the power to, we make some contact with the dirt, or we try to avoid it. Ale możemy też mieć wybór, czy chcemy kontaktować się z tą brudną rzeczą, czy też unikać jej. So the point being that dirt of envy may arise in the heart, Tak więc ten brud, zanieczyszczenie zazdrości może pojawić się w sercu. but then we still try to protect ourselves and say that, no, this Krishna says that if I'm not going to engage in being envious, or if I'm not going to act according to this pulse, then I'm very dear to him. Ale tak jak mówi Krishna, ponieważ ja nie będę angażował się w to działanie, zazdrosne działanie, to wtedy stanę się drogi Krysznie. So we can only protect ourselves, through the chanting of the holy name, through devotee sangha and association like this. Możemy chronić siebie samych poprzez intonowanie świętych imion, towarzystwo wielbicieli. And be very watchful
of all the qualities that arise in the heart which mislead us from Krishna I consciousness. być bardzo ważnym, żeby zauważyć w sercu to, co tak ściąga nas ze ścieżki służby oddania. So like Chaitanya Mahaprabhu, he says, Chaito Darpana Marjanam. So we are cleaning the mirror of the mind. I tak jak mówi Pan Chaitanya, że my oczyszczamy powierzchnię naszego umysłu. So because that contamination has been for billions of lifetimes, Ponieważ to zanieczyszczenie jest z nami przez miliony żyć. and even if we are keep cleaning, but we still see some spots. Pomimo tego, że je czyścimy, to zwierciadło, to ciągle są jakieś zanieczyszczenia. But we should not be discouraged by seeing all that. Ale nie powinniśmy zniechęcać się tym. Rather, we should just continue with the cleaning work Raczej powinniśmy kontynuować oczyszczanie się and allow the Lord to do the rest. i pozwalać Panu, żeby robił resztę. Because if we think that I'm capable of doing everything in devotional service on my own, then that's not reciprocation with the Lord. Ponieważ jeśli będziemy myśleć, że my robimy wszystko sami w służbie oddania dla Pana, to nie jest to prawidłowe odzajemnienie się Panu. It means that I'm still basing my devotional service on me, on ego, rather than on mercy. Ponieważ nie opieram swoją służbę ciągle na swoim ego, a nie na łasce Pana. So if I'm still being envious, then I can tell the Lord, my dear Lord, I'm trying to practice devotional service, but this envy arises in the heart. Jeśli Please give your mercy. jestem zazdrosny i próbuję służyć Panu, to możemy poprosić Pana, żeby po prostu usunął tą zazdrość. On our own, it's not possible. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego uczynić. So we can have three types of mercy. We should be merciful to ourselves. Tak więc można mieć trzy rodzaje miłosierdzia. Możemy być miłosierni dla siebie, We can have mercy of the sadhus, możemy mieć miłosierdzie sadhu, świętych osób, and we should await for the mercy of the Lord, saying that I'm not capable of receiving your mercy, but still please be merciful upon me.